taką pogodę jak dzisiaj, gdy świeci piękne słońce, aż chce się wyjść z domu, wyjechać na jakąś wycieczkę, na wspólny spacer, czy też po prostu na wspólny obiad z rodziną, czy też ze znajomymi. Do tego wszystkiego przydałby nam się samochód, który tych planów nie będzie w żadnym aspekcie ograniczać, a do tego przydałby się, żeby był wygodny i wielofunkcyjny. Let's play. Zanim zweryfikujemy te sportowe wrażenia z jazdy, jak i tą wygodę, rzućmy okiem, czy w ogóle z zewnątrz to auto, pomimo swoich gabarytów, jest jakkolwiek bardziej sportowe. To jest ten ciekawy kompromis w usportowionych SUV-ach, że z jednej strony mamy dane techniczne, które nam mówią o wyższym prześwicie, w tym przypadku 20 cm, a z drugiej strony, jak patrzymy na to auto, wygląda jakby było dosyć nisko położone. To przez te wszystkie przetłoczenia oraz poszerzenia sylwetki, które no właśnie mają nam budzić takie wrażenie obniżonego, sportowego auta, choć wcale ono aż tak nisko położone nie jest. No i tutaj mamy również wiele takich dodatków, które mają nam to jeszcze bardziej wizualizować, przede wszystkim z tego pakietu Airline. Zmieniony przedni zderzak, również z czarnymi dodatkami, jak i z tyłu czarny dyfuzor, który też powoduje, że to auto wygląda jeszcze niżej. Dodatkowo mamy tutaj nadkola w innym kolorze i znowu trochę poszerzające sylwetkę, jak i progi boczne, które są w kolorze sylwetki i znowu bardziej wysunięte na zewnątrz. To powoduje, że to auto staje się jeszcze bardziej muskularne, a do tego, no oczywiście, to co w tego typu pakietach musi być i jest rzeczą podstawową, to i większe felgi. Felgi 19-calowe oraz liczne emblematy Airline'a, zarówno z przodu sylwetki, jak i po boku. No i jeżeli jeszcze sobie spojrzymy też na tył samochodu, mamy też tam taką lotkę, która ma nam wydłużać tą sylwetkę, no i właśnie powodować, że będzie wyglądało jeszcze bardziej sportowo. Maska w górze, natomiast tutaj nie ma tak naprawdę czegoś, czego byście nie znali, nie ma tu nic specyficznego. Dobrze znany silnik benzynowy 2-litrowy z turbodoładowaniem TSI. No i mamy również skrzynię automatyczną DSG 7-stopniową. Ten silnik generuje 190 koni mechanicznych. To nie jest najmocniejsza wersja silnikowa tego modelu, więc jakby ktoś chciał jeszcze bardziej sportowo i jeszcze mocniej, spokojnie możecie też i mocniejsze egzemplarze znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi o maksymalny moment obrotowy, 320 Nm. Ale co nam mówią tak naprawdę te dane? Przede wszystkim to, na co warto zwrócić uwagę przy tym egzemplarzu, mamy napęd na 4 koła. To będzie nam też trochę wpływać na to przyspieszenie. No i właśnie, jeżeli chodzi o przyspieszenie, 7,4 sekundy do setki, co powoduje, że faktycznie jak na SUV-a jest to już na pewno dynamiczniejsza wersja, to nie jest już te 10 sekund, zbliżamy się do tych samochodów bardziej sportowych. Natomiast tu ma być ten kompromis. Jest przyspieszenie, to i pytanie, jak to wygląda z długodystansowymi jazdami, które mają być te wygodne i komfortowe. Bak paliwa dosyć spory, 60 litrów. Natomiast musimy pamiętać, że to nie jest Golf, gdzie przy 60 litrach my przejedziemy ponad 1000 km. Przy tym spalaniu raczej liczmy około 700 km. I tak naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o najważniejsze dane, pozostaje nam jeszcze powiedzieć o prędkości maksymalnej, która wynosi 214 km na godzinę. Wszystkie te pakiety Airline, S-Line, Alpine i tak dalej charakteryzują się nie tylko tym, że z zewnątrz mamy jakieś dodatki, ale również i wewnątrz. Więc myślę, że możemy sobie o tych cechach charakterystycznych na start powiedzieć. Przede wszystkim fotele. Ma być sportowa jazda, to i fotele powinny nas lepiej trzymać. No i faktycznie mamy tutaj oparcia boczne zarówno na dole, jak i u góry. Jeżeli chodzi o fotele, tutaj mamy po prostu tkaninę raczej standardowa wersja. Natomiast oczywiście tutaj pojawia się zarówno na fotelach, na kierownicy, czy też w różnych miejscach jeszcze ten Airline będziemy mieli widoczny.
Natomiast w tym wszystkim jeszcze, poza takimi emblemacikami i ozdobnymi rzeczami, mamy ściętą kierownicę, która ma być tą właśnie bardziej sportową. Natomiast ten model tak naprawdę, choć ma być sportowy, to włącza nam tu jeszcze więcej możliwości. Nie bez powodu rozpocząłem o tych różnych planach na weekend, na czas wolny, ponieważ to auto chce nam zagwarantować, przynajmniej teoretycznie, nie tylko wygodę na co dzień, ale też w różnych skrajnych warunkach. Mamy jazdę sportową, mamy tryb sportowy oczywiście, natomiast tych trybów jest trochę więcej. Mamy też tutaj pokrętło, które jest dostosowane do trybu jazdy przy większym zaśnieżeniu, czyli tak zwany tryb snow. Mamy tą jazdę codzienną, gdzie możemy ustawić sobie eko, normalny, sportowy, no i oczywiście indywidualny, ale też mamy tryb offroadowy. No, napęd 4x4, nie ma on być tu tylko na papierze, ale faktycznie mamy tryb offroadowy i co więcej mamy tryb offroad indywidualny, gdzie już tutaj możemy bardzo dużo rzeczy sobie zmieniać, chociażby układ kierowniczy z takich rzeczy podstawowych, ale też jak ten napęd 4x4 ma funkcjonować oraz liczne inne wspomagania podjazdu, zjazdu i tak dalej. Mamy skrzynię automatyczną. W offroadzie chcielibyśmy pewnie trochę polawirować biegami, no bo chcemy mieć większą kontrolę. Na szczęście w tej konkretnej skrzyni jest tutaj możliwość przełączenia na sterowanie manualne i to, czego nie było w wielu modelach wcześniej, to manetki. Często ich brakowało, choć był ta skrzynia DSG. I tutaj można było normalnie zmieniać, tak, tych manetek nie było. Tutaj są bardzo na plus. Kierownica oczywiście wielofunkcyjna, te najważniejsze rzeczy, które powinny być pod ręką, różni asystenci, no i całe sterowanie. Natomiast jeżeli chodzi o to sterowanie z kierownicy, to więcej dzieje się na wyświetlaczach. Nie mamy tu standardowych już zegarów. Mamy wyświetlacz, który możemy bardzo, ale to bardzo mocno personalizować na najróżniejsze sposoby. Natomiast na sam początek pierwsze moje wrażenie to jest za dużo informacji, których się tutaj dzieje. Wszelcy asystenci, informacje o drodze, bardzo dużo kontrolek, no i właśnie bardzo dużo danych. No ale tak jak mówię, można tutaj najróżniej spersonalizować, wręcz na tyle, że możemy również tutaj sobie nawigację wyświetlić, co też jest bardzo dużą wygodą, jeżeli chodzi o jazdę. Z reszty takich rzeczy, które się tutaj znajdują, jeżeli mieliście kiedykolwiek do czynienia z jakimkolwiek Volkswagenem, tutaj jest ten standard. To jest dokładnie to ułożenie co zawsze. Jeżeli chodzi o manetki, czy też o klimatyzację, no rok 2016, więc jeszcze tutaj było to standardowe, choć i po dzień dzisiejszy starałem się to trzymać, czyli automatyczna klimatyzacja, ale sterowana za pomocą pokręteł, a nie ekranu, choć co ciekawe, ekran jest znowu kompromisem, ponieważ mamy te stare przyciski, w sensie stare, no bo one były w tych jeszcze Golfach 5, 6 i też Passatach, oczywiście i różnych innych modelach, za pomocą których sterowaliśmy naszymi mediami, ale mamy też tutaj już ekran dotykowy, w którym też mamy bardzo dużo informacji. I to najróżniejszych, nawet kiedyś przy Megance Wam wspominałem o ciekawej książce wewnątrz oprogramowania, o tym jak jeździć ekologicznie. Tutaj również mamy takiego trenera Think Blue, gdzie możemy trochę się doedukować, o co warto zadbać, żeby spalać mniej i jeździć oszczędniej i bardziej ekonomicznie, no ale też bardzo dużo różnych danych sportowych, offroadowych, czy też po prostu z codziennego zużycia. Wręcz co ciekawe, jeżeli chodzi o aspekty sportowe, mamy tutaj temperaturę oleju, ale mamy też przeciążenia przód, tył i na boki, co bardzo fajnie pokazuje, jakie przeciążenia mamy w samochodzie, czy to przy przyspieszeniu, czy też przy jego hamowaniu. I rzecz najdziwniejsza dla mnie, której totalnie się nie spodziewałem, przeklikiwałem sobie ustawienia i nagle patrzę, jest coś takiego. Mamy lap timer, czyli jakbyście chcieli wziąć tego Tiguana sobie na tor, możecie ustawić lap timer i mierzyć swoje okrążenia i sprawdzać po prostu, jakie są wasze wyniki. Czy aż tak bardzo potrzebujemy takich rzeczy? Nie wiem, może ktoś się odważy i będzie chciał tym faktycznie po torze sobie pojeździć.
Z takich rzeczy jeszcze wizualnych i takich, które wpływają na naszą wygodę tutaj. Przede wszystkim materiały, które tutaj są, tu wszędzie są miękkie plastiki, co wpływa bardzo pozytywnie. Tu jest ten moment styku, gdzie przechodzimy już w twardsze plastiki. No i znowu tutaj ten pewien minus, bo tu, gdzie nogę opieramy, no jest ten najtwardszy plastik, ten taki pusty, że tak powiem, i z tego jest tak naprawdę cała ta wyspa. I teoretycznie, jeżeli ona jest tutaj cała, to powinno to trzeszczeć. Na szczęście to jakoś bardzo nie trzeszczy. Jeżeli chodzi o jeszcze przestrzenie, cup holdery, możemy tutaj dostosowywać sobie ich wielkość w zależności od tego, co chcemy tu schować. No i to, co ja uwielbiam, czyli podłokietnik, który jest nie dosyć, że miękki, wysuwany do przodu oraz sterowany do góry, co jest bardzo dużą zaletą. Do tego wszystkiego czarna podsufitka połączona z dachem panoramicznym, który jest do tego otwierany przy takiej pogodzie, to po prostu bajka. Powiem wam, że przy tym słoneczku i przy tej całej aurze, która nas tutaj otacza, najchętniej oparłbym się i poszedł po prostu spać. Tu jest bardzo wygodnie i mówimy o segmencie C, a ja mam tutaj bardzo dużo przestrzeni. Tak naprawdę moje kolana z niczym się nie stykają, mogę sobie je dowolnie ułożyć, zarówno na stopy jest bardzo duża przestrzeń, jak i, tak jak mówię, na kolana za samym sobą, czyli dwie osoby wysokie mogą siedzieć w jednym rzędzie, co już jest bardzo, bardzo dobrym znakiem. No właśnie, a jeszcze mieliśmy jechać w podróż, więc pytanie, co my mamy tutaj z dodatków. Mamy rzecz najbardziej podstawową, czyli oczywiście podłokietnik, który jest mięciutki, ale w środku ma cup holder. Ja nie lubię tego rozwiązania, bo tu mamy zazwyczaj najprostszy, najtwardszy ten plastik, który gdy opieramy tą rękę, nie dosyć, że ona nam zjeżdża w te cup holdery, no to jeszcze to nie jest najwygodniejsze. Natomiast najważniejsze, że ten podłokietnik jest, to jesteśmy w stanie jeszcze jakoś przeżyć. Oczywiście są gazetniki, ale no, żałuję, że po prostu nie wziąłem sobie czegoś do jedzenia na plan, bo tutaj normalnie z tyłu stoliczek możemy sobie rozłożyć, jedzonko, napój nawet jeszcze możemy tutaj wysunąć po boku dodatkowy cup holder, mimo że tutaj mamy. No i tak naprawdę ja tylko proszę, żeby ktoś mi do maka zajechał, biorę sobie zestawik, ja jestem zadowolony i na wycieczkę mogę jechać. Prosta do również złożenia oczywiście, no bardziej funkcyjne, jeżeli chodzi zwłaszcza o dzieciaki, w razie czego super przestrzeń do tego, żeby mogły sobie w trasie coś zjeść. Z takich rzeczy, co tutaj jeszcze nas, że tak powiem, ugoszczą, to rzecz znowu kapitalna, jeżeli chodzi o podróże, to przesuwana kanapa. Czy to zarówno pod względem dopasowania przestrzeni tutaj, ale też dopasowania przestrzeni w naszym bagażniku. Mamy gniazdo, co prawda jeszcze nie zagospodarowane, sami musimy sobie tutaj coś dorzucić, natomiast jest to gniazdo 12 V. No i mamy klimatyzację, bardzo dwa ładne przyciski LEDowe, którymi podwyższamy bądź też obniżamy temperaturę. Boki są miękkie, więc siedzi się tutaj też wygodnie, można wygodnie się oprzeć, ale niech was nie zmyli jeden dodatek, który jest tutaj customowy, to są te oparcia, które mogę sobie tutaj jeszcze dołożyć i już w ogóle w spanko iść po prostu. Natomiast, tak jak mówię, to jest już customowy dodatek, ale sam fakt, że można takie dorzucić, to tutaj jeszcze można sobie bardziej ten komfort polepszyć. Mamy też oświetlenie z boku tutaj LEDowe, co pewnie nam się przyda, gdybyśmy mieli jechać wieczorem. A ta ciemna podsufitka, którą mamy tutaj, powoduje, że do spania to jest super opcja, ale też dodatkowo dach panoramiczny przy otwartym, no można podziwiać naprawdę widoki, które w trakcie trasy mijamy. Bagażnik w SUV-ie zazwyczaj ma być wartością dodaną, takim uzupełnieniem, natomiast nie w tym przypadku. Jeżeli chodzi o ten bagażnik, mamy klapę elektryczną i tak naprawdę otwieraną na najróżniejsze sposoby. Możemy zza kierownicy, możemy przyciskiem, ale też tak jak i w tym przypadku z naszego pilota. No i właśnie, przede wszystkim, co się dzieje w środku, bo dzieje się bardzo dużo. Zacznijmy sobie od litrażu, bo on jest dosyć specyficzny. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o cofniętą kanapę, mamy 520 litrów, natomiast uwzględniając, że nie mamy tutaj koła zapasowego. W tym przypadku mamy koło zapasowe, więc ten bagażnik drastycznie nam maleje do 400 litrów, czyli tak naprawdę już jesteśmy przy autach kompaktowych. No ale faktycznie w momencie, w którym mamy obniżoną podłogę w tym bagażniku, przesuniętą kanapę maksymalnie do przodu, 6
1615 litrów. No i możemy również tutaj za pomocą wajchy z tyłu te fotele położyć. Jak je położymy, mamy ponad 1600 litrów, więc tak naprawdę jeżeli chodzi o przewożenie czegoś konkretnie, to faktycznie jest tu dużo przestrzeni. No dobra, ale co tutaj się jeszcze dzieje? Mamy standardowe wieszaki, mamy też oświetlenie, no i oczywiście chcemy tym pojechać na różne wycieczki, tak jak wspominaliśmy, więc mamy też gniazdo 12V w bagażniku, możemy cokolwiek sobie zawsze trochę prądu użyczyć od naszego akumulatora, natomiast mamy też dodatkowe wnęki po bokach, żeby trochę zagospodarować sobie tą przestrzeń. Natomiast tu jest coś szczególnego. To, co teraz chcę Wam pokazać, to wyciągany hak za pomocą prostego przycisku, który mamy z tyłu w bagażniku. Ten hak przynajmniej na co dzień, kiedy to auto ma wyglądać, ma się prezentować, ma być usportowione, nie razi nas w oczy, nie psuje tak naprawdę tego wyglądu, ale w momencie, kiedy chcemy gdzieś pojechać, wziąć rowery, wziąć przyczepkę kempingową, wystarczy jeden prosty przycisk i tylko go wyciągnąć, a naprawdę mamy tutaj duże możliwości, bo tak naprawdę mamy homologację na 2,5 tony, jeżeli chodzi o przyczepy z hamowaniem, więc naprawdę możemy konkretną przyczepę kempingową sobie wziąć. No i teraz co z tym hakiem? Jak nie chcemy go już używać, bardzo proste, również naciskam przycisk, wystarczy go wrzucić i cała sprawa jest zamknięta. Bardzo wielofunkcyjny bagażnik i tak jak mówię, nie kropka nad i, a jeden z głównych walorów tego auta. Zaczynamy od sprawdzenia jazdy na SC. Mamy 130 km na godzinę. No powiedziałbym, że jest tu dosyć cicho, więc jak na te gabaryty, dzisiaj nie ma jakoś bardzo dużego wiatru, ale mimo wszystko trochę jest. Jest bardzo przyjemnie, więc jeżeli chodzi o dźwięk, to na pewno na ten moment jest to bardzo komfortowe. Jak widzicie przede mną mnóstwo informacji na tych zegarach. Oczywiście je można tutaj sobie na wszelki sposób edytować, chociażby możemy na pierwszy rzut wyłączyć tą mapę, która na ten moment tam nie jest potrzebna. Mnóstwo najróżniejszych rzeczy, ale możemy też wejść w minimalistyczne, czyli klasyczne zegary. Jeżeli chodzi o takich asystentów, którzy nas wspierają w trakcie całej tej jazdy, no to oczywiście mamy martwe pola, które są tymi czarnymi elemencikami, że tak powiem, na naszych lusterkach, w razie czego się zapalają na kolor pomarańczowy. Mamy szczytywanie znaków, wiemy, że obecnie jest tu 120 km na godzinę i teraz chciałbym Wam pokazać tempomat, który bardzo fajnie działa. Mamy 114 km na ten moment, natomiast on jest adaptacyjny, więc zaraz dostosuję sobie do tego tira, który jest przed nami. Natomiast on bardzo dobrze działa, jeżeli chodzi o asystę pasa ruchu. W Octavii, którą miałem okazję dużo jeździć z 2021 roku, ten asystent działa tak, że jak najedziemy na linię, on odbija nam kierownicę. Tutaj samochód cały czas sam trzyma się w tych liniach i on po prostu jedzie. I nawet dosyć długo właśnie wywołuje, żeby przejąć kierowanie, ale wystarczy, że te dwie ręce będziemy sobie trzymać, a on nas będzie po prostu prowadził. Jest to duża wygoda, zwłaszcza na takiej SC, autostradzie, trasie, no nie oszukujmy się, nie najciekawszej. On bardzo dobrze sobie radzi i co ciekawe, testowaliśmy dzisiaj też poza drogą, gdzie są pasy i też wykrywa po prostu, gdzie są granice asfaltu i się utrzymuje, bo niektórzy tacy asystenci właśnie wspomagania pasa ruchu wymagają tego, żeby były te linie, więc to też na pewno duży atut. No jedziemy za tirem, więc idealnie po prostu, żeby przetestować sobie przyspieszenie na trybie normalnym, tak jakbyśmy chcieli po prostu sobie jechać. Od razu zwiększyły nam się obroty, aż do 4000, nawet ponad. Nie ma tutaj żadnego problemu z przyspieszeniem, a ja nie wciskam do dechy, no bo przecież nie chcemy od razu ładować, żeby tutaj spalanie nam wzrastało jakoś gigantycznie. Oczywiście wtedy, kiedy chcemy poszarżować, no to wtedy wrzucamy sobie SK, tryb sportowy i wtedy się tym nie przejmujemy. Ale tak, na autostradzie, na SC zero problemu z wyprzedzaniem i przejmowaniem się, czy ja zdążę, czy też nie zdążę.
Jeżeli chodzi o takie ogólne, najbardziej podstawowe wrażenia z jazdy, a raczej jak tutaj się przede wszystkim siedzi, jak tutaj się kieruje, pozycja jest bardzo wygodna. No czuję po prostu, jak mój kręgosłup odpoczywa, bo siedzę po prostu na wygodnym fotelu, który możemy sobie dobrze dostosować. Wysokość też jest taka, że i widoczność jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o drogę, bo czasami w tych SUV-ach widzimy tak naprawdę samą maskę z przodu. Tutaj widoczność jest naprawdę dobra, do tego wszystko jest pod ręką i to, co jest fajnym kompromisem, mamy tutaj dotykowy ekran, możemy sobie te różne feature'y, jak chociażby właśnie jakieś wskaźniki bardziej sportowe wyświetlać, czy też bardziej offroadowe, to najważniejsze rzeczy są w formie przycisków pod ręką, albo na kierownicy, albo przy naszej skrzyni biegów, tryby jazdy, czy też asystenci bardzo szybcy do wyboru. Warto też wspomnieć, to akurat jest trochę bardziej schowane, natomiast ważne, że jest. Możemy również włączyć tryb indywidualny, który możemy spersonalizować. Tryb indywidualny off-roadowy, który możemy spersonalizować, a tak naprawdę możemy wejść też w ustawienia kierowcy i mamy kilka profili kierowcy, które możemy sobie spersonalizować. Wybieramy kierowcę pierwszego, kierowcę drugiego i wszystko nam się przestawia. A co mam na myśli wszystko? Nie ma tutaj elektrycznych foteli, które mają pamięć, żeby nam się przesunęły. Niestety tutaj tej wygody nie ma, ale jeżeli mamy sprecyzowane oczekiwania co do układu kierowniczego, co do napędu, czy też no właśnie tego stylu jazdy, to wszystko możemy sobie personalizować, włączać na stałe bądź wyłączać na stałe danych asystentów, czy też oświetlenie ambient i tak dalej, i tak dalej. Również nawet w to wchodzi nagłośnienie, które możemy sobie dostosować, bo tutaj też jest Dynaudio, bardzo fajne głośniki, które też wspierają lepszą jakość nam dają niż te standardowe, że tak powiem, więc to też jest bardzo przyjemny aspekt w tym aucie. Ma być usportowiony SUV. Pytanie, jak to auto się zachowuje tak naprawdę na drodze. Drogi bardzo dobrze się trzyma. Zaraz włączymy sobie tryb sportowy i trochę szybciej tu po zakrętach pojeździmy. Natomiast przede wszystkim nie rzuca aż tak bardzo. Zwłaszcza, że mamy te fotele, które mają te powierzchnie boczne, które nas trzymają na tym fotelu, więc nie wylatujemy na zakrętach tak bardzo, jak w niektórych modelach, gdzie po prostu chociażby same fotele już nie są dopasowane, ale tutaj generalnie to auto aż tak się nie wychyla na zakrętach, więc tutaj komfort tej jazdy jest bardzo dobry, ale tak jak mówiłem, włączmy sobie S-kę i troszeczkę pośmigajmy, że tak powiem. No przyspieszenie jest, tutaj nie ma na co narzekać, jeżeli chodzi o dynamikę. Ktoś chce pozasuwać autem, które ma jednocześnie być komfortowe, ma być jednocześnie rodzinne, no to na pewno tutaj się odnajdzie. No wiadomo, nie nazywajmy tego autem sportowym, ale usportowione jest, dynamiczne jest, a to przede wszystkim myślę, że kluczowe dla fanów motoryzacji w momencie, w którym pojawiają się inne potrzeby. O właśnie, widzicie, duże uskoki, a i tak nie jest aż tak źle. Dlaczego mówię nie aż tak źle, choć trochę latam? No bo uwierzcie mi, testowaliśmy już zresztą na kanale usportowione SUV-y, gdzie przy takim uskoku to ja głową w sufit uderzałem, więc tutaj uważam, że jest to jeszcze na takiej płaszczyźnie, którą możemy spokojnie zaakceptować. No i przede wszystkim tutaj robotę robi to, że to jest jednak SUV usportowiony z benzyną. Co innego by to było, gdyby był to diesel. Powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. SUV usportowiony w Airline rocznik 2016. 190 tysięcy kilometrów przebiegu, około 85 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o taki egzemplarz używany. A powiem Wam, naprawdę zaspokaja większość moich potrzeb. No, ja może w tym momencie tak dużego SUV-a, czy generalnie SUV-a nie potrzebuję, natomiast zwróćcie uwagę, dobrze się prezentuje, oczywiście w tej perspektywie segmentu SUV-ów. Do tego segment C, a dużo przestrzeni z przodu i z tyłu. Rocznik 2016, mamy dotykowy ekran, mamy Apple Cara i Android Auto, wszelkie ustawienia sportowe, offroadowe, tryb jazdy na śniegu. No tak naprawdę jest tu mnóstwo możliwości i dostosowywania tego auta
pod swoje potrzeby. Są mankamenty oczywiście w tym aucie, ale myślę, że tą elastycznością to auto po prostu przekonuje do siebie, bo tak naprawdę czego byśmy poszukiwali, to większość z tych rzeczy znajdziemy. Nawet jakbyśmy chcieli poszukiwać bardziej ekonomicznej jednostki, czy może w drugą stronę, bardziej sportowej, to względem tego modelu, który dzisiaj Wam prezentujemy, jeszcze są możliwości, bo albo mocniejszy silnik, albo właśnie o mniejszej pojemności. Myślę, że to jest naprawdę dobry kompromis dla osoby, która chce wygodnego, komfortowego auta z najróżniejszymi urozmaiceniami, jak asystenci, systemy różne itd. Potrzebuje auta, żeby przewieźć rodzinę, żeby pojechać sobie na wakacje wspólnie itd., a jednak mieć chociaż trochę fanu z jazdy tym autem, bo na trybie sportowym, czy nawet na tym zwykłym, choć myślę, że głównie tym sportowym, możemy się pobawić, poczerpać przyjemności, a jest to za sprawą tego, że mamy tu benzynę. Mniej ekonomiczne, ale za to benzyna względem dieslowych, usportowionych SUV-ów naprawdę robi robotę, no i można trochę poczerpać fanu. Nie jest to sportowe auto, ale jest to usportowiony samochód rodzinny. Po dzisiejszej jeździe testowej jeszcze lepiej rozumiem perspektywę osób, które wybierają tego typu samochód na samochód codzienny. No bo jeżeli chcę mieć auto, które będzie wielofunkcyjne, nie będzie mnie w żaden sposób ograniczać, czy też pod względem warunków drogowych, czy też moich planów, a do tego nie jest wolnym i nudnym autem, tylko ma trochę swojej dynamiki, to naprawdę SUV usportowiony jest ciekawym kompromisem, na który ja chyba personalnie też mogę się zgodzić. Dajcie znać, co Wy uważacie o tego typu kompromisach w motoryzacji. No i czy generalnie Tiguan drugiej generacji jest autem, na które byście chociaż zwrócili swoją uwagę. A my widzimy się już przy kolejnym teście.